Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i kolejny raz udało mi się przeoczyć jeden z numerów serii wrzesień 1939, magazynu poświęconego grze bitewnej pod tym właśnie pod tą samą nazwą wrzesień 1939, wydawanej przez firmę First to Fight, gdzie dołączane są modele plastikowe czołgów, figurek, artylerii itd., itd. No i zapomniałem właśnie o numerze 116, w którym znajdziemy, posłuchajcie, niemiecki lekki czołg Panzerkampfwagen 38T, ale w wersji EF i dodatkowo z anteną trzepakową. Wiem, że niektórzy jak słyszą Panzer 38T od First to Fighta, no to mogą już troszeczkę mieć dosyć, ale moi mili, to jest cała seria tych czołgów. Do tej pory mieliśmy czołgi w wydaniu A, C. Tutaj C trzeba wspomnieć, że również jako wóz dowodzenia. Następnie mieliśmy D, B oraz teraz mamy EF. Brakuje nam tylko i wyłącznie tak naprawdę wersji G. I tak prezentuje się cały zestaw. No tutaj muszę od tego gumisia oderwać. I zajrzymy sobie, co znajduje się w gazetce właśnie, do której dołączany jest model. Co ciekawego, tak, tutaj mamy drugą Karpacką Dywizję Piechoty oczami generała Bronisława Prugar-Kettlinga, jednego z legionistów. Następnie tutaj mamy właśnie to samo, mamy też małą taką monografię Rudolfa Christophera von Gersdorfa, niemieckiego, to jest oficer Reichswehry, generał-major Wehrmachtu, członek antynazistowskiego ruchu oporu. Co dalej? No i tu mamy wszystko opisane, jeżeli chodzi o 11. Karpacką Dywizję. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi. Tutaj muszę zaznaczyć, że od jakiegoś czasu ta gazeta jest w dwóch językach, w języku polskim i angielskim. Centralnie na samym środku mamy malowanie modelu, czyli mamy tutaj German Grey do malowania. I tu jest ciekawa rzecz, bo ja swego czasu sklejałem ten model, właśnie tą wersję E z firmy Unimodels, właśnie też z trzepakiem, jak i również właśnie z platformą, na której są zamieszczone na płycie silnikowej kanistry. Bardzo fajnie, ciekawa rzecz. Tu mamy instrukcję składania. No ciekaw jestem tych kanistrów, jak zostały wykonane. No i tutaj w drugiej części mamy właśnie opis niemieckiego czołgu dowodzenia. Skąd się wziął, jakie były przyczyny. Mamy też zdjęcie archiwalne oczywiście tego czołgu. Tu trzeba wziąć pod uwagę właśnie, że on jest uzbrojony tylko w armatę i to też chyba nie zawsze był uzbrajany w armatę, jak i również w jeden z karabinów zamontowany w wieży. W kadłubie był demontowany. No i mamy następnie do gry opis, jak stworzyć właśnie plutony czołgów. I tutaj mamy właśnie same Panzer 38 i nie widzę, tu mamy EF, czyli tutaj możemy sobie stworzyć dodatkowo, najprawdopodobniej wziąć czołgi F, bo najprawdopodobniej ten model zawiera też możliwość wybudowania, sklejenia modelu nie w wersji dowódczej. Co dalej? Mamy pudełko. Na pudełku w obu językach zaznaczone, że jest to jeden model, znajduje się w opakowaniu. Tak samo skrót malowania w języku polskim, niemieckim, angielskim, streszczenie, co to za czołg jest. I zaglądamy sobie w tej chwili do środka.
W środku znajdziemy dwie torebki strunowe. Małą torebeczkę strunową z blaszkami, gdzie znajdziemy osłony, taką skrzynkę na błotnik do złożenia, jak i również 4 tablice z numerem identyfikacyjnym i zestaw kalkomanii. To są idealne modele dla osób, które po prostu chcą rozpocząć przygodę z modelarstwem i idealne do nauki. To mogę każdemu polecić, nowemu modelarzowi, czy też takiemu, który wraca po latach do modelarstwa. Tak prezentuje się układ jezdny. To jest zewnętrzna strona, a te koła, właśnie dziwnie to jest zrobione, bo moim zdaniem te koła, czyli napinające i napędzające, fajnie by było, gdybyśmy wklejali z zewnętrznej strony, a nie do wewnętrznej. Byłyby one dużo cieńsze, aniżeli te, które tutaj widzimy w tej chwili na zewnątrz. I byłby to naprawdę bardzo fajnie, cieniutko, na pewno dużo cieńsze to koło by wyglądało, dużo lepiej ten układ jezdny by się oczywiście prezentował. A jedna rzecz tu jest, mamy zamiast otworów okrągłych mamy takie łezki w kole. To warto zwrócić sobie na przykład na zdjęciach pooglądać, w zależności właśnie jaka wersja była danego wozu i te właśnie koła ulegały modyfikacji. Trzeba pamiętać, że na tym układzie jezdnym również były produkowane inne rodzaje pojazdów, takich jak na przykład bizony, czy też na przykład Hetzer był później na tym podwoziu, tak samo co następnie Marder 2 był na pewno, Marder 3, przepraszam chyba, też produkuje je Unimodels, ale w dzisiejszych czasach tak naprawdę to chyba dużo lepiej jest wziąć model właśnie od First to Fighta. No i tu mamy właśnie standardowe wyposażenie ramki, która znajduje się prawie we wszystkich zestawach. Tu mamy właśnie do zaślepienia element w kadłubie, tu mamy właśnie jarzmo, do którego wklejamy sobie karabin ten albo tą lufę, ponieważ jedna z tych luf idzie również do wieży. Tak prezentuje się wieża. Bardzo ładnie są zdetalowane, jak na uproszczone modele, to naprawdę są godne uwagi. Tutaj mamy armatę, jak i również właśnie z jarzmem. Oczywiście armatka, czyli lufa, posiada otwór. Jest bardzo duży progres, jeżeli chodzi o jakość modeli od First to Fighta. Od pierwszych, powiedzmy, modeli, no teraz mamy, ten jest akurat 116, ale powiem Wam, niesamowicie one, jeżeli chodzi o jakość wykonania, detal na tych modelach jest naprawdę rewelacyjny. Kadłub również bardzo ładnie jest zrobiony. No i zaglądamy do ostatniej, drugiej torebki. Mamy ramkę też ogólną do danych wersji. Tutaj mamy tak, kadłub i teraz uwaga, to są elementy, które wklejamy po bokach. Przednia płyta, właśnie, gdzie jest przednia płyta? Aha, tutaj przednia płyta jest na ramce N. Następnie naklejamy ten element na samą górę, czyli jak skleimy sobie boki, ja bym proponował, jak będziecie sklejać, żeby najpierw sobie dobrze przypasować te wszystkie elementy, czy nie pojawia się żadna szpara. Detal jest również naprawdę bardzo porządny, nie można mieć zastrzeżeń. I tu mamy właśnie przednią płytę do kadłuba. Mówię o tym elemencie. To są wsporniki do błotników. Tu mamy jarzmo do montowania anteny. No i przód samej wieży, gdzie właśnie też montujemy jeden z karabinów.
To znajduje się na ramce N. Tu mamy właśnie ramkę P, również, która ma na sobie właśnie trzopakową antenę, którą na pewno wklejaliśmy do wersji C. Ta sama ramka była P. Tutaj jest ta nowość, właśnie mamy 4 kanistry na podstawie, którą przyczepiamy dokładnie w tym miejscu. Też bardzo fajnie wykonane, zamknięte, wszystko zamocowane. Bardzo fajnie się to prezentuje, jak na modele uproszczone. No i mamy tutaj tak, sam tył. To jest dokładnie tył czołgu, tak samo mamy mocowanie do błotników. Tutaj mamy notka, uchwyt dodatkowy. Naprawdę modele te skleja się z bardzo dużą przyjemnością. Frajdę sprawiają naprawdę. No i moi mili, to wszystko, jeżeli chodzi o numer 116. Warto sobie poczytać, co znajduje się o tym czołgu w magazynach. No już trochę wyszło tych Panzer 38, więc naprawdę sporo można się na ten temat dowiedzieć. I teraz tak, oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania filmów, również do brania udziału w życiu subskrybentów, czyli po prostu brania udziału w rozmowach pod filmem, w komentarzach. Link oczywiście znajdziecie też w opisie pod filmem, bezpośrednio do mojego sklepu. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, wspierania kanału jak możecie. I na chwilę obecną bardzo dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.